Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Niedawno na kanale omawialiśmy sobie grę Atomic Heart, która jako jedna z niewielu w ostatnim czasie zachwyciła mnie swoją złożonością i dopracowaniem, wskutek czego otrzymała tutaj maksymalną cenę, czyli 10. Podczas tej recenzji też powiedziałem, że pomimo, że mam już tą grę w formie cyfrowej od wydawcy, to chciałbym ją kupić również w pudełku, żeby mogła sobie stać u mnie na półce i żebym mógł ją podziwiać. Niestety szybko okazało się, że w Polsce dostępna jest jedynie edycja standardowa tej gry, a najbardziej wypasiona edycja limitowana jest na stanie jedynie w oficjalnym sklepie producenta i kosztuje niestety krocie. No ale skoro powiedziałem A, no to musiałem też powiedzieć B, drodzy widzowie, a więc niestety tą gorzką pigułkę tej ceny musiałem przełknąć i tą właśnie edycję limitowaną zakupiłem. Paczka ta już do mnie dotarła i przypomnę jeszcze tylko, że w tej edycji otrzymujemy 4 elementy i są to metalowy plakat w formacie A4 wraz z magnetycznym uchwytem, metalowy steelbook, 262-stronicowy artbook w twardej oprawie, a także gra w pudełku na wybraną platformę. Nie będę Was tutaj zanudzał jakimiś przydługimi wstępami, bo to nie ma w ogóle sensu. Przejdźmy więc do rzeczy i do sprawdzenia, jak ta edycja wygląda. Zapraszam. A więc po zakupie edycji limitowanej przyjdzie do nas takie duże pudełko, w którym znajdziemy kilka mniejszych pudełek. Pierwsze, co nam się rzuci w oczy, jak sobie to wyjmiemy, to będzie oczywiście sama gra, która jest w edycji pudełkowej. Ta wersja jest akurat na PlayStation 4. Do wyboru możecie sobie wybrać albo wersję na PlayStation 5, albo wersję na Xboxa. Ta edycja pudełkowa jest po prostu taką zwykłą edycją pudełkową, to nie jest żadna limitka i tak dalej. Jest po prostu dodawana do tej edycji limitowanej, żebyście mieli w co grać. Także nie ma tutaj nic specjalnie co oglądać. To po prostu zwykła edycja pudełkowa tej gry. To, co chcemy zobaczyć, znajduje się w tym pudle, które teraz trzeba otworzyć, a to wcale nie jest takie znowu proste. O. Tutaj znajdziemy najlepsze właśnie smaczki. Tak to wygląda, to pudło mogę już stąd wywalić. Zobaczmy, co kryje się w środku. Tutaj jest taka karteczka z instrukcją i z opisem tego, co tam się w środku znajduje. Jest tutaj informacja, że w środku jest właśnie metalowy plakat, a także taki magnetyczny uchwyt do trzymania go. Na razie to sobie wywalmy, żeby nam to nie przeszkadzało. Tutaj w tym pieczołowicie zapergaminowanym pakunku znajdziemy właśnie ten metalowy plakat razem z uchwytem. Zobaczmy. Tutaj jest sam uchwyt. To na razie nie będę go pokazywał. Najważniejszy jest oczywiście sam plakat. Tak wygląda plakat. Jest on metalowy. Możecie zobaczyć nawet, że odbija się. Jest to metal, nie jakiś plastik albo inne gówno. Na co chciałbym zwrócić uwagę przy tym plakacie? Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to tło wykonane jest w takiej formie matowej. Możecie tutaj zobaczyć, że to tło jest matowe. Natomiast sama postać tego robota radzieckiego jest błyszcząca i wygląda to naprawdę fajnie. Wygląda to tak, że deweloperzy nie zrobili tylko taką jedną formę tego wszystkiego, tylko jednak coś tutaj postanowili wybajerzyć i jest to taki bajer, który przyciąga wzrok. Z drugiej strony nie znajdziemy zbyt wiele. Jest tylko nazwa gry, nazwa producenta, a także deweloper. Jak ten plakat wygląda? Wygląda bardzo dobrze. Jest to plakat rozmiaru A4, także całkiem spory. Wydaje mi się, że mógł być troszkę większy, aczkolwiek na pewno wpłynęłoby to też na cenę tego wydania, także nie mam zamiaru jakoś specjalnie narzekać. W zestawie do niego jest, tak jak mówiłem, magnes. Z tej strony, chyba z tej strony, on ma taką część samą przylepną, to sobie przylepiamy do ściany, a drugą stroną przyczepiamy sobie do samego plakatu. Tylko on jest dość mocny, także na pewno będzie stabilny. To przyczepiamy sobie do jego dupy. I teraz moglibyśmy to oderwać i tą stronę przyczepić sobie do ściany. Prezentowałoby się to, mi się wydaje, naprawdę nieźle, bo sam plakat wykonany jest też świetnie. Oprócz samego plakatu w środku znajdziemy także samego steelbooka. Ten steelbook jest również bardzo ładny, jak się mi go udało wyjąć. Dobra. Ten steelbook jest w takiej ochronnej torebuzi. Żeby nam to nie przeszkadzało.
Wykonany jest podobnie jak sam plakat, naprawdę bardzo ładnie. Z tym, że tutaj już możemy zauważyć, że ta powierzchnia jest jednak taka jednolita, nie ma takich błyszczących elementów, tak? On wygląda z tej strony tak. Napisik też jest bardzo ładny, widoczny. Na pewno będzie się wyróżniał na półce. Z tej strony mamy naszego Majora, którym oczywiście gramy sobie Atomic Heart. Ogólnie prezentuje się to naprawdę nieźle. Zobaczmy środeczek. I środeczek też jest naprawdę fajny, wytłoczony. Wygląda to po prostu dobrze. I na co chciałbym zwrócić uwagę jeszcze w przypadku tego środka. Ten środek jest zrobiony tak jak plakat, czyli jest półmatowy i półbłyszczący. Nie wiem, czy to dobrze widać, natomiast jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie, że te balony na przykład są połyskujące. Tak samo ten element, a reszta jest matowa. Wygląda to naprawdę fajnie i wygląda na taki naprawdę produkt premium, którym zresztą powinien być. Ale to jeszcze nie koniec, bo oprócz samego pudełka z tymi wszystkimi duperelami, z tym plakatem i ze steelbookiem oraz samej gry, w paczuszce przyszło coś jeszcze. Wiem, że producent poinformował większość swoich klientów, że tego artbooka, właśnie tutaj ma się znaleźć artbook na 260 stron, producent poinformował większość swoich klientów, że tego artbooka nie zdążył wyprodukować i on im dośle później, natomiast ja ten artbook akurat otrzymałem i Wam go teraz pokażę. W całej okazałości. Proszę bardzo. Jest to ogromna książka w twardej oprawie, wykonana przepięknie. Widać, jak bardzo jest gruba. Jest tu 260 stron ilustracji. Wykonanie tego jest po prostu świetne. Nie ma się praktycznie do czego przyczepić. Wygląda pięknie. Jeszcze go nie rozdziewiczyłem i teraz rozdziewiczę go przy Was. Jedyne, do czego się w sumie mogę przyczepić, to jest to, że ciężko jest go otworzyć, nie niszcząc środka, bo jest po prostu zalakowany. Kurde jego mać. O, dobra. Udało mi się rozpocząć. I możemy teraz zobaczyć, co jest też w środku. Jak się uda rozciąć dalszą część. Dobra, puść. Ok. To, co ten artbook wyróżnia, to jest to, że on jest po prostu ogromny. Większość tych książeczek to są, no nie wiem, no dochodzą do 60 stron, 100 stron. Tutaj mamy 260 stron tego artbooka. O, teraz widzę nawet, że deweloperzy stosowali tutaj ten sam bajer, co w przypadku plakatu tego metalowego, że widać, że ta część jest błyszcząca, ta część jest matowa. Najważniejsze natomiast jest to, co w tym samym artbooku się znajduje. Nożyczki stąd wywalę, bo już nie będą mi się przydawać. I otwieramy knigę. Zobaczmy, co tutaj jest w środku. Ilustracje są naprawdę ogromne i jest ich po prostu mnóstwo. Ja tutaj nie będę wszystkich pokazywał, nie chcę wam robić spoilerów. Tam też w tej książeczce było napisane, żeby wszystkich nie czytać przed zagraniem w grę. Także jest co czytać, jest co oglądać. Wygląda to naprawdę nieźle. Mi się wydaje, że ten cały zestaw jest naprawdę wart swojej ceny, pomimo że ta cena jest niestety dość wysoka do przełknięcia. Jest tego naprawdę mnóstwo, jak widać. Ogrom czytania, ogrom oglądania, dla każdego fana prawdziwa gratka. Także tak prezentuje się cały zestaw limitowany Atomic Heart. Czy jest wart swojej ceny? Musicie na to pytanie odpowiedzieć sami. Natomiast ja za niego zapłaciłem około 570 zł razem z przesyłką i jestem z tego zestawu zadowolony. Ten artbook na pewno sobie przejrzę w czasie wolnym. Sam plakat na pewno umieszczę na ścianie, bo wygląda po prostu ekstra, a steelbook oczywiście znajdzie się na mojej półeczce z grami. Jeżeli niniejszy materiał Wam się podobał, to zapraszam serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmiki będą się na nim pojawiać regularnie, a jeżeli wolicie formę pisemną, to zapraszam serdecznie na portal gameonly.pl, gdzie znajdziecie więcej artykułów w tej właśnie formie. A my widzimy się za jakiś czas w kolejnym filmiku. Pozdrawiam i trzymajcie się.